Teraz będzie ciekawie. Kogut albo indyk. Urodził się James Bond. Tak się właśnie buduje domy w Holandii. I mówię na to... Wspomniałem. Holandię zaatakują kosmici. No to idziemy. Myśleliście, że wyjdę przez te drzwi. Nawet nie wiem, kto tu mieszka. Ściema, jestem Tomek. Witam w jedynym programie przygodowo-ciekawostkowo-komediowym, jaki znam. Zaczynam swoją podróż dookoła świata z miasta Boskop w Holandii, ponieważ tutaj mieszkam. Boskop to mała miejscowość w południowej Holandii. Ma zaledwie 15 tysięcy mieszkańców i powierzchnię 17 tysięcy km², na której zmieściłoby się 1900 boisk piłkarskich. Co ciekawe, 1900 jest liczbą, a raczej rokiem, w którym urodził się James Bond. Nie zupełnie ten James Bond, ale tak się składa, że on nic nie ma wspólnego z Boskopem. W Boskopie jest więcej drzew niż ludzi, a niektóre są nawet starsze niż moje żarty. Chcę przejść dookoła świata z buta, piechotą. Wiem, powiecie, to niemożliwe, bo oceany. No ale na razie po Europie sobie pospaceruję, potem zobaczymy, co będzie. Na razie jeszcze nie rzuciłem pracy w korpo, ale przymierzam się do tego. Jak będzie 10 tysięcy subskrypcji, to rzucam pracę. Wezmę kamerę i po prostu wyruszę w podróż dookoła świata. Będę sobie chodził i opowiadał jakieś różne rzeczy o miejscu, w którym aktualnie jestem. Nasz pierwszy przystanek to będzie ogród botaniczny w Boskopie. Boskop to mała miejscowość, ale postaram się coś z tego wycisnąć. To jest kolejny powód, dla którego chcę wyruszyć w podróż dookoła świata. Ceny mieszkań. Rosarium w Boskopie, kwiaty, hej. W sumie to nie jest zbyt męskie miejsce, jak na pierwszy odcinek. Ale lipa, akurat coś budują obok. Słyszę te dźwięki codziennie w domu. Tak się właśnie buduje domy w Holandii, ponieważ grunt jest grząski. Wbija się tutaj takie wielkie pale w ziemię i na tym się buduje dom. Szczerze, to mi przypomina groby. Daleko odeszłem od tego miejsca, ale dalej słyszę tą budowę. To tak słychać w całym mieście. Bo jest małe miasto, dlatego słychać w całym mieście. Muszę sobie zrobić jakąś przerwę. Szukam jakieś ławki, pokażę wam, co ze sobą zebrałem. Zabrałem ze sobą dwa powerbanki. Czarna i biała energia. Nigdy nie wiadomo, jaka może się przydać. Pompkę do roweru. Nie mam roweru. Została przy wejściu, więc ją zabrałem, może się przydać. Tarcza. Jakby mnie kiedyś zaatakowali. Lampki choinkowe. Oświetlenie musi być, po ciemku nie będę łaził. Nie mam śpiworu, ale wziąłem farelkę. Bo może być zimno. I odkurzacz, żeby zostawiać po sobie porządek. Za każdym razem, jak śpię gdzieś na dziko. O, i najważniejsze. Kombonerki. Kombonerki. Nazywam to kombonerki, ponieważ to jest kombinerki z combo, bo ma różne rzeczy. To jest taki scyzoryk combo. I mówię na to... Wspomniałem. I mówię na to kombonerki. Mój cel jest taki, żeby dotrzeć do swojego domu w Polsce piechotą. Jakieś 1200 km. To jest według mnie sporym wyczynem. No jak ktoś powie, no ale po co? Przecież są pociągi. No ale to chodzi o przygodę, żeby pójść, żeby zaoszczędzić na pociągu. Nie, żartuję. Nie o to chodzi. Lubię sobie chodzić. A w dodatku jak mam jakiś cel, to o wiele lepiej się idzie. 1200 km, więc mógłbym to przejść w miesiąc, idąc 40 km dziennie, co wychodzi jakieś 8 godzin dziennie samego dreptania. No ale spróbujemy.
od ważnych świat należy. Wyznaczyłem sobie mniej więcej trasę, no i będę starał się iść po jak najmniejszej linii oporu, czyli po prostu w linii prostej, jeżeli będzie to możliwe. Będę szedł po prostu przez 5 dni i spał na dziko, a na weekend zatrzymał się w jakimś większym mieście, po prostu żeby odpocząć i się trochę rozerwać. I myślę, że to będzie dobry pomysł. Zobaczymy. Secret start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess. Teraz będzie ciekawie. Domy na wodzie. To jest w zasadzie w Holandii normą, ponieważ jest tutaj dużo kanałów, a mało lądu i ludzie po prostu stawiają sobie domy na wodzie. Nie jestem pewien, czy mogę sobie tak chodzić i kamerować cudze posesje. Fajne te domki. Możesz sobie łowić ryby z salonu. Malownicza okolica. Spokojnie, cicho. Kogut. Albo indyk. Nie, kogut. Jak mówię, nieważne. Słabo te domy widać, ponieważ przed większością z nich rosną żywopłoty i no nie mogę tak za bardzo kamery tam ściskać. Ale ten jest naprawdę ładny. Niemożliwe, trawa wygrała tą nierówną walkę. Środek letniego dnia, a świeżo skoszona trawa wydawała się być sceną politycznej gry, w której kosiarka reprezentuje tych u władzy, polityków, którzy przez lata kształtowali i zmieniali krajobraz społeczeństwa według własnego uznania, ale jak każdy akt władzy i ten miał swoje granice. Na tym trawniku kosiarka wydaje się być porzucona i uszkodzona, przypominając o tym, że nawet najwięksi liderzy są podatni na błędy, a ludzie, których reprezentują, często traktują jako trawę pod nogami. Mogą ostatecznie się zbuntować i przywrócić naturalny porządek. Tam, gdzie kiedyś kosiarka górowała nad trawą, teraz leży przykryta przez nią, ukazując nieuchronność zmian i moc ludzi, kiedy zdecydują się działać razem. Słyszycie, politycy? To do was, bo każdy ucisk rodzi bunt. Kejo siarka, kumacie? Kosiarka, kejo siarka. 1-0 dla trawy. Ile można gadać o kosiarce? Wyczerpałem temat zdecydowanie. Powoli będę zmierzał do kolejnego miasta, więc przejdziemy jeszcze przez rynek, pokażę wam parę rzeczy. Potem pójdziemy przez most, a tam jest wyjście z Boskopu. Jeden kościół, drugi kościół, trzeci kościół. Zajęło mi to jakieś 3 minuty, żeby podejść do każdego, bo stoją od siebie zaledwie kilkudziesięciu metrach odstępu. Bardzo religijne miasto. Hefbrich Boskop jest to stalowy, drogowy most podnoszony w centrum miasta. Został wybudowany w latach 1935-1936. Długość mostu wynosi 25 metrów, a potrafi się podnieść na wysokość 35. Fajny most, prawda? Tylko że nie zupełnie, ponieważ tu miasteczka obok znajdują się podobne mosty. Przez co ten traci na unikalności. Podobno, jak Holandię zaatakują kosmici, to te 3 mosty łączą się w super turbo jeden most, który walczy z obcymi. Ale Holendrzy nie mają się czego obawiać, ponieważ kosmici zwykle atakują Stany Zjednoczone. To by było na tyle z miasta Boskop. Moim kolejnym przystankiem będzie Woerden. No to idziemy! Bye bye Boskop! Welcome Woerden. W Holandii O i E czyta się jako U. Taka ciekawostka. Poprosiłem ChatGPT, żeby napisał mi żart ze słowami subskrypcja, łapki w górę i komentarz. A oto on. Kiedy napadł mnie internetowy złodziej, powiedział łapki w górę i dawaj subskrypcję. Na co ja odpowiedziałem, już dałem subskrypcję, mogę ci zostawić komentarz. Żartowniś. Właśnie dowiedziałem się, że nie mogę spać na dziko w Holandii, ponieważ mandat 500 euro. Ale muszę coś wymyślić, bo jestem już daleko od domu. Zrobiłem dzisiaj jakieś 25 km, więc 15 mniej niż planowałem. Więc podejrzewam, że nie uda mi się pokonać tego w 30 dni. No ale mamy czas. Mam taką fajną umiejętność, po prostu zamykam oczy na parę sekund, a wtedy automatycznie zasypiam.